Chyba każdy z nas wie, czym jest tlen. Tlen to pierwiastek chemiczny z grupy niemetali. Leży w 16 grupie i drugim okresie tablicy Mendelejewa. Jest gazem bezbarwnym, bez smaku, bez zapachu. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, ale jest za to bardzo reaktywny chemicznie. Tworzy połączenia z praktycznie wszystkimi pierwiastkami, reaguje także z wieloma związkami organicznymi i nieorganicznymi. W stanie wolnym tlen występuje w dwóch postaciach. Jako tlen dwuatomowy, dwuatomowa cząsteczka tlenu O2 oraz jako tlen trójatomowy O3, czyli ozon. Po raz pierwszy tlen został otrzymany w 1774 roku przez Josepha Priestleya. Otrzymał go ogrzewając tlenek rtęci 2 i zbierając wydzielający się gaz. Stwierdził, że oddychanie tym gazem jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Poza tym mysz, która żyła pod szczelnie zamkniętym kloszem, żyła dużo dłużej. Tlen to pierwiastek chemiczny, który powstaje w procesie fotosyntezy. Produkują go rośliny zielone, natomiast człowiek zużywa go w procesie oddychania komórkowego. Niestety, tlen posiada także drugie oblicze. W wysokich stężeniach jest bardzo toksyczny. Narządami, które są najbardziej narażone na toksyczne działanie tlenu, jest tkanka płucna oraz oczy. Szkodliwe działanie tlenu stwierdzić można już po około 12-24 godzinach oddychając w czystej atmosferze tego gazu. Dlaczego tlen bywa toksyczny? W dużej mierze odpowiadają za to reaktywne formy tlenu. Reaktywne formy tlenu, w skrócie RFT, to związki, które powstają w wyniku redukcji tlenu w naszym organizmie. Wyróżniamy wewnętrzne i zewnętrzne źródła reaktywnych form tlenu. Do źródeł wewnętrznych zaliczamy mitochondria, a więc struktury, które uczestniczą w wytwarzaniu energii. Podczas oddychania komórkowego cząsteczka tlenu ulega 4-stopniowej redukcji do cząsteczki wody. W wyniku tego procesu powstaje szereg produktów pośrednich, którymi są właśnie wolne rodniki tlenowe. Uważa się, że to właśnie mitochondria są głównym źródłem wolnych rodników w komórce. Do zwiększonego wytwarzania wolnych rodników tlenowych dochodzi także pod wpływem szeregu czynników zewnętrznych. Zaliczamy do nich czynniki biologiczne, takie jak bakterie, wirusy, grzyby, czynniki chemiczne, zanieczyszczenia powietrza, środki czystości, leki, ksenobiotyki, jak również szereg czynników fizycznych, promieniowanie ultrafioletowe, jonizujące czy promieniowanie rentgenowskie. Reaktywne formy tlenu można podzielić na dwie podstawowe grupy: substancje, które są wolnymi rodnikami, oraz te, które nimi nie są. Wolny rodnik to atom bądź cząsteczka, która posiada niesparowany elektron. Obecność tego wolnego elektronu sprawia, że taka molekuła jest bardzo reaktywna chemicznie. Reaguje praktycznie z każdą napotkaną cząsteczką. Kiedy produkcja wolnych rodników tlenowych wzrasta, zaczynają one wykazywać szkodliwy wpływ na ważne struktury komórkowe, takie jak białka, lipidy i kwasy nukleinowe, tym samym doprowadzając do ich oksydacyjnej modyfikacji i utlenienia błon komórkowych oraz uszkodzenia DNA. Jama ustna jest jedynym miejscem w organizmie, które narażone jest na działanie tak wielu czynników proutleniających. Rzeczywiście jest to pierwsze miejsce bezpośredniego kontaktu z żywnością, zanieczyszczeniami powietrza, z materiałami dentystycznymi, czy też z różnego rodzaju procedurami stomatologicznymi. Wszystkie z tych czynników mogą indukować produkcję wolnych rodników w jamie ustnej. Nie dziwi więc, że ślina jest bardzo bogatym źródłem antyoksydantów. Stanowi ona pierwszą linię obrony przed egzogennymi, a więc zewnątrzpochodnymi, wolnymi rodnikami tlenowymi. Głównym antyoksydantem śliny jest tzw. peroksydaza ślinowa. Związek ten odpowiada za rozkład cytotoksycznego nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru może być dostarczany razem z żywnością, może być również produkowany przez bakterie próchnicotwórcze bądź bakterie, które odpowiadają za rozwój choroby przyzębia. Innym ważnym ślinowym antyoksydantem jest kwas moczowy. Związek ten kojarzy się nam głównie z produktem ubocznym zasad azotowych, jednakże stanowi on ponad 70% pojemności antyoksydacyjnej śliny. W sposób nieselektywny odpowiada za rozkładanie wolnych rodników. Potrafi rozkładać zarówno bardzo reaktywny rodnik hydroksylowy, jak również tlen sigletowy, a nawet nadtlenek wodoru.
Ponieważ ślina jest bardzo ważnym źródłem antyoksydantów, a stężenie wielu związków w ślinie koreluje z ich zawartością w krwi czy innych płynach biologicznych, coraz częściej postuluje się, aby wykorzystać ślinę w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej. Rzeczywiście, ślina pobierana jest w sposób nieinwazyjny, bezbolesny, co ma szczególne znaczenie dla osób starszych czy dla małych dzieci. Ślina jest także materiałem niezakaźnym. Coraz częściej wykorzystuje się ślinę do oceny biomarkerów stresu oksydacyjnego. Wolne rodniki tlenowe nie zawsze są szkodliwe w naszym organizmie. Jeśli ich poziom jest zgodny z normami fizjologicznymi, to są wręcz niezbędne. Odpowiadają za wiele bardzo poważnych i ważnych dla naszego organizmu procesów. Przede wszystkim biorą udział w stymulacji procesu odporności poprzez stymulację limfocytów T, które mają ważną rolę w przypadku, kiedy dochodzi do skażenia wirusowego bądź też bakteryjnego. Oprócz tego stymulują procesy zapalne poprzez zmianę światła, zmianę konstrukcji ściany naczynia krwionośnego. Biorą udział w procesie apoptozy, to jest taki proces zaprogramowanej śmierci komórki, szczególnie kiedy ta komórka jest komórką nieprawidłowo zbudowaną bądź też nieprawidłowo funkcjonującą. Oprócz tego biorą udział w stymulacji procesu proliferacji, czyli stymulacji komórek, które są komórkami potrzebnymi w naszym organizmie i fizjologicznie funkcjonującymi. Powstaje pytanie, czy są procesy, fizjologiczne, w których my wytwarzamy wolne rodniki tlenowe? Tak. Takim przykładem takiego procesu jest wysiłek fizyczny. Jeśli ten wysiłek fizyczny jest wysiłkiem umiarkowanym bądź też wysiłkiem lekkim, to nie ma problemu z wolnymi rodnikami tlenowymi. Nasz organizm sobie doskonale radzi, ponieważ ma mechanizmy, które w takich sytuacjach powodują powstanie takiej ilości rodników, która jest tylko nam potrzebna, a każdy nadmiar ulega degradacji. Natomiast jeśli jest to wysiłek fizyczny, który jest wysiłkiem fizycznym bardzo intensywnym, to niestety powstają dosyć duże ilości wolnych rodników tlenowych i one faktycznie mogą w takiej sytuacji powodować stres oksydacyjny. Czy nasz organizm sobie może z tym poradzić? Absolutnie tak. Przede wszystkim z punktu widzenia wysiłku należy stosować treningi. Treningi to są systematycznie powtarzane wysiłki fizyczne ze wzrastającym obciążeniem. I jeśli będziemy trenowali, nie wykonywali jednorazowo, raz na miesiąc, czy na jakiś dłuższy okres czasu wysiłek fizyczny na siłowni, tylko systematycznie trenowali, doprowadzimy do takiej sytuacji, gdzie nasz organizm z jednej strony będzie mniej wytwarzał wolnych rodników tlenowych, a z drugiej strony lepiej sobie będzie radził z zmniejszaniem ich ilości w sytuacji, kiedy dojdzie do wzrostu poziomu wolnych rodników tlenowych ponad wartości fizjologiczne. Ponieważ stres oksydacyjny odgrywa kluczową rolę w patogenezie większości współczesnych chorób, uważa się, że stosowanie antyoksydantów, a więc związków, które niwelują działanie stresu oksydacyjnego, może być zarówno jedną ze strategii prewencyjnych, jak i terapeutycznych. Antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, to związki, które w bardzo niskich stężeniach wymiatają wolne rodniki tlenowe. W ten sposób zapobiegają utlenianiu biocząsteczek, a więc białek, lipidów oraz kwasów nukleinowych. Antyoksydanty mogą przerywać reakcje wolnorodnikowe bądź też unieszkodliwiać poszczególne reaktywne formy tlenu. Dlatego też antyoksydanty można podzielić na dwie grupy. Enzymy antyoksydacyjne, które działają w sposób selektywny, jak również antyoksydanty nieenzymatyczne, które unieszkodliwiają wiele reaktywnych form tlenu. Do enzymów antyoksydacyjnych zaliczamy chociażby katalazę, wspomnianą już przeze mnie dzisiaj peroksydazę ślinową, peroksydazę glutationową czy reduktazę glutationową. Natomiast do antyoksydantów nieenzymatycznych zaliczamy kwas moczowy, glutation czy witaminę C. Najlepszym źródłem antyoksydantów są warzywa i owoce. Rzeczywiście w tej postaci antyoksydanty najlepiej się wchłaniają. Ich działanie w organizmie jest także jak najdłuższe.
Ważną grupą antyoksydantów pochodzenia roślinnego są polifenole. Polifenole to grupa metabolitów wtórnych roślin. Można je podzielić na flawonoidy i antocyjany. Bardzo bogatym źródłem flawonoidów są arnika górska, pokrzywa, rumianek, chmiel, zielona herbata, a nawet kawa. Kawa zawiera bardzo duże ilości kwasu chlorogenowego. Działanie flawonoidów nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wychwytywania i unieszkodliwiania wolnych rodników tlenowych. Działają one także przeciwzapalnie, przeciwmutagennie, a więc wykazują wielokierunkowe działanie na nasz organizm. Podaż antyoksydantów z dietą nie zawsze jest wystarczająca. W szczególnych sytuacjach, w stanach wyczerpania, niedoboru różnego rodzaju witamin, minerałów, w stanach przemęczenia czy w niektórych stanach chorobowych, wskazana jest suplementacja antyoksydantami, czy to w formie suplementów diety, czy leków. Antyoksydanty stosowane jako suplementy diety mogą chronić przed różnego rodzaju chorobami o udowodnionej etiologii wolnorodnikowej, jak również mogą niwelować proces starzenia się oraz wspomagać farmakoterapię różnych chorób. Jednym z najczęściej polecanych przeze mnie antyoksydantów jest witamina C, czyli kwas askorbinowy. Związek ten nie może być syntetyzowany przez nasz organizm, musimy go dostarczać wraz z pożywieniem. W szczególnych sytuacjach, na przykład w okresie przeziębieniowym, kiedy zachorujemy na grypę, zwiększona podaż witaminy C rzeczywiście może poprawić nasz stan kliniczny. Nie zapominajmy jednak, że wysokie dawki witaminy C warunkują działanie nie antyoksydacyjne, ale silnie proutleniające. Reaktywne formy tlenu są nieodłącznym elementem tlenowego metabolizmu organizmów żywych. Związki te powstają w wyniku normalnych procesów fizjologicznych, jednakże pod wpływem wielu czynników środowiskowych, takich jak dieta, zanieczyszczenia powietrza, inne ksenobiotyki, może dochodzić do wzmożonego wytwarzania reaktywnych form tlenu. Zaburzenie równowagi między wytwarzaniem wolnych rodników a systemami obronnymi, czyli antyoksydantami, prowadzi do stresu oksydacyjnego. Proces ten odgrywa kluczową rolę w patogenezie większości chorób. Dlatego też stosowanie przeciwutleniaczy czy zapobieganie nadmiernej produkcji wolnych rodników może stanowić jedną ze strategii terapeutycznych, ale także jedną ze strategii prewencyjnych. Czy możemy jeszcze w jakiś sposób wspomóc organizm w walce z nadmiarem wolnych rodników tlenowych? Absolutnie tak. Przede wszystkim wszystko to, co się mieści w pojęciu zdrowego funkcjonowania, zdrowego trybu życia, czyli prawidłowa dieta zawierająca bardzo dużo przede wszystkim antyoksydantów, czyli owoce i warzywa w dużej ilości, unikanie alkoholu, niepalenie papierosów, wysypianie się, unikanie stresu, to są wszystko sytuacje, które powodują, że nasz organizm zwiększa swoje możliwości w walce z nadmiarem wolnych rodników tlenowych i utrzymuje ten dobry, pozytywny poziom tych związków, który jest nam potrzebny. Nie zapominajmy, że on jest absolutnie nam potrzebny w tej ilości fizjologicznej.